Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl. Dyscyplina czasowa. Tam po prostu ludzie, jeżeli się umawiają na 14, to są o 14. Jak się mówi, że się coś zacznie o 14, to się zaczyna o 14. Uważam, że to jest jeden ze składników sukcesu tego kraju. Także trzymajmy się i jedźmy z naszym koksem. Kto się spóźni, powinien postawić czekoladę, taką dużą, kilogramową czekoladę powinny postawić wszystkim w ramach kary. Możemy, Dominika? Jedziemy. Dobra. Dzisiaj będziemy omawiali ekonomię, co jest napisane na ekranie, i rolę wolnego rynku. Właśnie, kilo czekolady powinieneś kupić na wieczór za to, że się spóźniłeś. Dobra? Nie, ale się nie tłumacz. Dobra. Ekonomia. Sięgamy do Wikipedii, żeby dowiedzieć się, co to jest, jaka jest definicja, bo zawsze, jeżeli o czymkolwiek będziecie mówili, sprawdzajcie definicję. To jest podstawa. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to możecie klepać i klepać, natomiast chodzi o to, żebyście wy przynajmniej wiedzieli, o czym wy mówicie z osobą, z którą dyskutujecie, albo tak? Czyli zaczynamy w ogóle zawsze od definicji pojęcia. To jest definicja z oni piszą dystrybucją, a ja napisałem z wymianą oraz konsumpcją dóbr. Taka jest definicja, króciutka i już. Wytwarzamy, konsumujemy i wymieniamy się, tak? Okej. Nie jest nauką ścisłą, czyli można pleść farmazony, tak? Bo o ile w matematyce można dokładnie wszystko powiedzieć, to tutaj tak jakby oni się zastrzegają, że to nie jest nauka ścisła. Ja uważam, że ona jest bardzo ścisła, tylko celowo robi się, żeby nie była ścisła, ale za chwilę o tym będziemy mówili. Posługuje się jednak aparatem matematycznym, głównie metodami ilościowymi i tak dalej, czyli takie o. Teraz skąd się wywodzi? Jaka jest etymologia, czyli pochodzenie tej nazwy? Ekonomia. Ekonomia wywodzi się oczywiście z greki, tak jak wszystko się wywodzi z greki, i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom, i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określenia zarządzania własnym domem. Państwo, firma, zarządzanie firmą, zarządzanie państwem. Państwo to jest też duża, tak jakby firma, duży dom, w którym mieszka nie 4 osoby, nie 3 osoby, tylko czasami kilkadziesiąt milionów. Tak postrzegamy ekonomię, tak? Jakieś słupki, ktoś tam mówi, rośnie dyskonto, dywidenda, akcje wzrosły, akcje spadły, wszyscy się tym podniecają. O, to jest właśnie ta ekonomia, tak? To jest ekonomista, to jest ten naukowiec ekonomista. A powinniśmy postrzegać tak, zgodnie z definicją. To jest wytwarzanie. Wytwarzamy, no Obama. Wytwarzamy, produkujemy, ale sekundę, proszę nie przerywać. Produkujemy, wymieniamy, to są zagadnienia transportowe i wymiany, oraz konsumujemy. No tutaj mamy Obamę, a tu kogo? Też naszego. Tak. Dobra, konsumujemy sobie. Dobra, powinniśmy tak. Wyobraźcie sobie, że ja kiedyś byłem w waszym wieku. Możecie sobie to wyobrazić? Nie? Niemożliwe. Dobra. Przyszedłem na studia techniczne, na Politechnikę Warszawską, i tam był przedmiot, który był obowiązkowy, to była ekonomia polityczna. Okej, piękna nazwa, zaraz do tego dojdziemy. No i powiedziano tak, w pierwszym semestrze będziecie panowie studiowali, bo tam 2 panie tylko były, ekonomię polityczną socjalizmu, ona miała chyba 600 stron, a w drugim semestrze ekonomię polityczną kapitalizmu, która miała 200 stron. Już się zastanowiłem, co to jest, dlaczego jest taka różnica. Potem zacząłem czytać, no bo skoro kazali, no to czytam. Nic nie zrozumiałem z ekonomii politycznej socjalizmu, ekonomii politycznej kapitalizmu w ogóle nie studiowałem, bo to się nie opłacało. Jakoś się tam zaliczało bez zupełnej wiedzy. Facet, który wykładał nam ekonomię zarówno jedną, jak i drugą, gdy zapytałem go, proszę pana, co to są akcje? No to mi nie wytłumaczył. Okej. Ale się zapytałem, no dobrze, a przynajmniej może mi pan powiedzieć, ile taka akcja kosztuje? No popatrzył na mnie jak na idiotę, tak jakbym ja powinien to wiedzieć od razu, od samego początku, po czym powiedział, to jest bardzo różnie, a proszę nie zadawać głupich pytań. No i się skończyły tak jakby moja przygoda z ekonomią na studiach. Dobra. Dlaczego mamy 2 ekonomie? Keynesowską,
czyli twórcę teorii interwencjonizmu państwowego, który mówi, że państwo powinno interweniować, i Ludwika Misesa, zwolennika liberalizmu gospodarczego, czyli który twierdzi, że w ogóle państwo nie powinno ingerować w nic. Mamy dwie ekonomie, one się, ekonomiści z jednej strony, z drugiej strony spierają się, dyskutują i tak jakby, no a kryzysy jak były, tak są i nic się nie zmienia. A skąd do ekonomii dokleiło się jeszcze słowo polityczna i jak zmieniło ono sens ekonomia? Pamiętacie, co to jest ekonomia? To jest zarządzanie domem. Wytwarzanie, wymiana i konsumpcja, tak? Poszukiwanie tych procesów, zarządzanie domem. Okej. A teraz popatrzcie. Polityka. Polityka, mnogość, różnorodność, polis, miasto, państwo. Pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele różnych sposobów. Znowu mamy definicję, która jest rozumiana na wiele różnych sposobów, ale każdy sobie gębę wyciera właśnie tym stwierdzeniem. Polityka. U Arystotelesa jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Nowożytna definicja polityki Maxa Webera: polityka to dążenie do udziału we władzy lub wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą. Istotną właściwością polityki jest odwoływanie się do przemocy. Bo w sferze stosunków politycznych groźba przemocy i ewentualnie jej zastosowanie jest jednak swoistym środkiem, a zawsze, gdy inne środki zawodzą, środkiem ostatecznym. Dobra, polityka to jest dążenie do władzy, bo władza jest największym dobrem. Jak mam władzę, to mam wszystko. Jak mam pieniądze, to pieniądze mogą mi zabrać. Kto mi może zabrać? Władza i złodziej, nie? Okej, dobra. Mówimy o konsumpcji, o wymianie, tak? Oczywiście jest dobrowolna wymiana, ale też ktoś nam może wziąć i coś zwinąć. No, to też jest pewnego rodzaju wymiana, o której należałoby mówić. Dobra. Polityka to jest dążenie do władzy, ekonomia to jest nauka o wytwarzaniu, produkowaniu, wymianie i konsumpcji, a ekonomia polityczna to jest polityka. Wszyscy szarpią ropę. A ekonomia polityczna, znowu w Wikipedii, to jest nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości. Ma wskazywać środki służące do osiągania celów oraz stosowane metody posługiwania się tymi środkami. Co znaczy o charakterze pozytywnym? Właśnie. Nauka ma jakieś... Właśnie. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Popatrzcie, jaka głupia jest ta definicja, tak? Poza tym, ekonomia to jest wytwarzanie, polityka to jest dążenie do władzy, a ekonomia polityczna to jest nauka jakaś o charakterze pozytywnym, która służy do poznania rzeczywistości. Ekonomia pozytywna to też jest pojęcie. Tak? No dobra. Rozumiesz tą definicję, czy nie? To oznacza taką ekonomię, która próbuje narzucać właśnie jakąś zmianę. Jakąś zmianę. Dobra. Ale tu jest ekonomia, tu jest nauka, to nie jest ekonomia, tylko jest nauka o charakterze pozytywnym, tak? Dobrze? Nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym. Popatrzcie, ja uczulam. Tak, ja was uczulam. Jeżeli o czymkolwiek rozmawiacie, studiujcie definicje. Już na samym etapie poszukiwania definicji znajdziecie masę nieścisłości. I w obrębie tych nieścisłości ludzie robią wam wodę z mózgu. Mogą wam wykładać na temat jakiejś nauki, wy nawet nie będziecie wiedzieli, o czym oni pieprzą przez kilka tam tak jakby godzin, lat, czy w ogóle jeszcze dłuższego czasu. Dlaczego są dwie ekonomie? To jest dobre pytanie na egzamin. Jak będziecie mieli egzamin, to ja to pytanie zadam. Dlaczego są co najmniej dwie ekonomie? Bo tych ekonomii to jest o wiele więcej. A przecież ile powinno być ekonomii? Jedna, nie? Tak samo jak jest jedna matematyka, historia jedna powinna być, ale nie jest. Dobra. Zacznijmy od tego, co mówi tak jakby austriacka szkoła ekonomii. Zaraz sobie powiemy, że jest taka szkoła jakaś tam. Ale zacznijmy od faktów oczywistych. Każdy obiekt żywy absorbuje zasoby i zostawia po sobie potomstwo. To jest cecha obiektu żywego. Teraz, fakt drugi. Obiekt żywy, który tego nie zrobi, kończy swój łańcuch sukcesji. Tak? Czyli w momencie, kiedy obiekt żywy nie zostawia po sobie potomstwa, no to kończy łańcuch sukcesji. Każdy z was jest elementem bardzo, bardzo długiego łańcucha sukcesji, dlatego że macie mamy i tatę. Każdy tata ma swoją mamę, swojego tatę.
Ci dziadkowie też mieli swoich poprzedników, tak? To są fakty oczywiste. Absorbujemy zasoby, jecie, pijecie, tak jest. Słuchacie, co ja mówię? To też jest zasób, informacja. Pochłaniacie tą informację. Możecie pochłaniać informację w sposób pasywny, czyli ona do was dociera i już, albo w sposób aktywny. Ja chcę pójść posłuchać tego gościa. Ja chcę pójść do Asbiro, bo tam mówią to, co mnie interesuje. Aktywnie poszukujecie tego, co was interesuje. To samo idziecie do sklepu, kupujecie to, co chcecie zyskać, to, co chcecie zaabsorbować. Teraz tak, ludzie działają. Aktywnie absorbują zasoby. W rzeczywistości zawsze mamy jakąś potrzebę działania. Musimy. No nie możemy usiąść i nic nie robić, tak? Bo po 24 godzinach zostaniemy głodni, stwierdzimy, że jesteśmy głodni, no to będziemy chcieli coś zjeść. Żeby coś zjeść, no to trzeba będzie zadziałać, tak? Nie możemy siedzieć w nieskończoność i czekać, aż ktoś nam włoży kanapkę do ust, potem da popić i jeszcze pozwoli się wysikać. Dobra. Piramida potrzeb. Wszystko to, co jest na zielono, to jest to, do czego ja doszedłem sam. Nikt mi o tym nie mówił. Tak jak pamiętacie, studiowałem ekonomię i ta ekonomia mi się tak za bardzo nie zgadzała. W związku z tym ja zacząłem mocno dociekać, o co w tym wszystkim chodzi. Zielone definicje będziecie mogli sobie znaleźć na mojej stronie tak zwanej fizyki życia. Otóż w rzeczywistości zawsze mamy potrzeby działania. Zaspokajamy głód, pragnienie, szukamy schronienia, chcemy komuś zaimponować lub się zabawić, lub ewentualnie uzyskać rozgłos. I w związku z tym działamy. Coś tam robimy. O piramidzie potrzeb zaraz powiemy. Ci, którzy nie mają potrzeby działania, kończą swój łańcuch sukcesji. To znaczy ci, którzy aktywnie czegoś nie robią, no to nawet do tego, żeby mieć potomstwo, to trzeba tą partnerkę znaleźć. Jeżeli się nie znajdzie partnerki, tak, no sama się nie znajdzie. Chociaż może się czasami zdarza. Ale generalnie ci, którzy nie działają, kończą ten łańcuch sukcesji i tyle. Działanie zaspokaja potrzeby, ale potrzeby każdego z nas są różne. Dlatego każde działanie wartościujemy. Tak? Okej? Dla jednego posiadanie Mercedesa jest bardzo ważne, a dla innego mniej ważne. Dzisiaj, jeżeli byśmy zapytali, przeprowadzili sondę, co jest dla każdego z was w tej chwili najważniejsze, co by chciał mieć, to się okaże, że nie wszyscy chcą mieć pałac ze złotymi kranami, tak, który ma 16 000 metrów kwadratowych, bo jest ktoś, kto chce mieć jacht. I tyle. Tak? Czyli nie ma czegoś takiego, żebyście wszyscy, żebyśmy chcieli tego samego. Przywiązujemy do zasobu, przywiązujemy różną wartość. Wartość. Proszę? Każdych potrzebach. Zaraz powiemy o potrzebach, omówimy sobie tą piramidę potrzeb. Wartość jest subiektywna, tak? Czyli wartościujemy to, co pochłaniamy, to, co absorbujemy, ale nie wszyscy chcą tego samego. Oczywiście chcemy jeść, ale nie każdy lubi parówki. Kto inny się koncentruje na przykład na ziemniakach. Woli jeść kapustę z burakami, a kto inny woli zjeść steka. No bo po prostu sobie to wartościujemy. Wartość jest subiektywna. Teraz, jedno z podstawowych pojęć ekonomii, zasób. Tak? Bo produkujemy zasoby, pochłaniamy te zasoby, właśnie o tym żeśmy mówili. Najprostsza klasyfikacja zasobu jest następująca. Zasób składa się z materii, energii i informacji. Czy ktoś by coś jeszcze dodał do tego? Czasu. I czasu. Czas jest też jednym składnikiem, ważnym składnikiem tak jakby zasobów. Tak? Bardzo dobrze. Specjalnie tutaj go nie ma, żeby zobaczyć, czy zwracacie uwagę. Przykład zasobu materialnego. Proszę? Węgiel? Węgiel. Okej. Przykład zasobu energetycznego. Ciepło pochodzące z węgla, tak? No bo węgiel to jest właśnie tak jakby ta materia, a jak już spalimy go, no to w tym momencie mamy to ciepło. Ono jest tam transformowane, znaczy przenoszone do grzejników za pomocą wody. Przykład zasobu informacyjnego. Rachunek za energię, na przykład. Jak spalić? Krzesło to jest przykład jakiego zasobu?
i informacyjnego. No bo ta materia jest jakoś tam zorganizowana, tak? Ale też musimy spać. Proszę? Możemy je spać. Możemy, ale to wtedy je przekształcimy, tak? Znaczy ono ma w sobie jakąś tam energię. Okej, dobra. Podstawa, zasób składa się z materii, energii, informacji i czasu. Czas jest naszym takim pojęciem. Dobra. Jedziemy. Kluczowe pojęcia w ekonomii. Zasób, produkcja, wartość, w domyśle subiektywna i wymiana. Tak? Ekonomia to ekonomia. Zasoby. Zasoby to są dobra plus usługi. To jest materia, energia plus informacja, tak jak żeśmy powiedzieli. I teraz jest tak. Energomateria. No bo mamy Einsteina, on powiedział, że każda masa posiada swoją energię, równanie E równa się mc kwadrat, w związku z tym wszyscy uważają, że materia i energia to jest to samo, nazwali to energomaterią. Okej, energia i materia ma taką cechę, że jest addytywna i zachowawcza. Teraz wytłumaczę, o co chodzi. Nie notujcie, to będzie wszystko, to jest dostępne, będzie w internecie. A informacja nie jest ani addytywna, ani zachowawcza. Co to znaczy addytywna? Można dodawać. Można dodawać do siebie. Oczywiście weźmiemy 2 kg węgla i dodamy do 3 kg węgla, mamy 5 kg węgla. Wszystko na ten temat. Teraz weźmiemy informację, książkę z ekonomii i dodamy do książki z fizyki, no to te informacje się nie dodadzą, tak? Bo informacja właśnie jest taka, no nie jest dodawalna i tyle, jej się nie dodaje. Natomiast co to znaczy zachowawcza, że energomateria jest zachowawcza? Ona nie zniknie. Ona nie zniknie nam, świetnie, a informacja nie jest zachowawcza. I tyle. I już, mogę coś wiedzieć albo nie wiedzieć, tak? Mogę się otruć grzybami, bo nie wiem, że one są trujące. Mógłby pan powtórzyć tylko to, dlaczego informacji nie da się dodać do siebie? Bo się nie da dodać. Z definicji. Dodaj, nie. Znaczy, bo przekształcimy samą informację, bo sposobów dodawania jest bardzo dużo, tak? Można dodać łańcuch, bo informacja jest de facto łańcuchem stanów. W ten sposób mamy jeden łańcuch stanów, doklejamy drugi łańcuch stanów i wynikowy łańcuch stanów no jest różny od nie wiadomo co to jest. Można dodać w ten sposób, tak? Czyli zupełnie w ogóle tą informację zgubimy, ona będzie zupełnie inna. No i tyle. Taki jest charakter informacji. Dobra. Teraz tak, pojęcia dosyć istotne, o których mnie nie uczono. Rezergia. To są zasoby niezbędne do realizacji celu obiektu żywego. Obiekt żywy, pamiętacie, absorbuje dotąd, aż się powieli, tak? Czyli wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby się powielić, to jest tak jakby zasób konieczny, nazywamy rezergią. Dezergia to są zasoby pożądane przez obiekty żywe. Przykładem rezergii jest na pewno odżywianie, czyli to podstawowe odżywianie, którym musimy nasycić siebie, żeby doprowadzić do tego, że będziemy mieli potomstwo. Natomiast jeżeli chcemy już odżywiać się kremem i bitą śmietaną, no to już jest dezergia, tak? Bo to tak jakby do życia absolutnie nie jest potrzebne, tak? Arabom wystarczy paczka daktyli, Chińczykom garść ryżu, no a wojska amerykańskie potrzebują już Coca-Coli i takich innych różnych rzeczy, tak? Czyli troszeczkę inaczej. Z kolei inne decyzje są weszły. Proszę? Inne decyzje są weszły. No na przykład. Znaczy nic to tak, coś tam na pewno potrzebują. W każdym razie jest rozróżnienie od zasobów koniecznych, zaraz to zobaczycie na przykładzie piramidy potrzeb, od zasobów takich, które nam się tam, ubranie, tak? Ja muszę mieć marynarkę? Nie, jakieś ubranie muszę mieć, o wiele prostsze by wystarczyło, tak? Dobra. Wartościowanie. Teraz omówimy sobie to zagadnienie. Pierwszym, który to sensownie opisał, był Karl Menger, 1840 rok urodzenia, nauczyciel Ludwika von Misesa. Wartość jest pojęciem subiektywnym, każdy z nas może wartościować inaczej. Oczywiście. Karol Marx twierdził, że wartość jest równa ilości pracy włożonej w wyprodukowanie. W związku z tym konkludował, że wartościowi są tylko i wyłącznie robotnicy, natomiast cała reszta na nich pasożytuje. Tak? Dobra, tak było. I w związku z tym, ale co zrobił? Robotnicy stwierdzili, tak, to trzeba tą całą resztę wyrżnąć, tak, i zająć ich miejsce. No i tyle, taki chwyt zastosował. Okej. Wartościowanie zależy od stanu posiadania. Im mamy czegoś więcej, tym mniejszą stanowi to dla nas wartość. To jest taka prawda też obiektywna.
Teoria kosztów komparatywnych. Teoria wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej wymiany zasobów w sytuacji niższych kosztów produkcji po stronie jednego z partnerów wymiany. To sobie zanotujcie, dobrze, teoria kosztów komparatywnych i sobie przestudiujcie w Wikipedii. U mnie na stronie też to jest pokazane. To jest pewna sprawa, która mi otworzyła oczy w zupełnie innej dziedzinie, w biologii. Dlaczego my jesteśmy stworzeni z komórek, które są zróżnicowane? Bo właśnie wymiana się opłaca, bo specjalizacja się opłaca. Tak? To jest jeden z kluczowych, tak jakby modeli poznawczych ekonomii. To jest coś, czego nie można wyjaśnić socjaliście. Tak, to jest coś, czego nie można wyjaśnić socjaliście. Tak? Znaczy socjaliście w ogóle wielu rzeczy nie można... Tak, tylko że on nie chce zrozumieć. Tu jest cały tak, bo bycie socjalistą jest bardzo opłacalne. Okej, zaraz sobie też będziemy mówić. Wartościujemy. Piramida potrzeb. Czy ktoś w ogóle wie, o co chodzi? Czy ktoś się spotkał? Maslowa, tak, to jest trochę rozbudowana. Tam Maslow miał 6, a tu jest 7. Już sobie po kolei, no nie wiadomo, tam czy to był Żyd pochodzenia rosyjskiego, no w ogóle. Dobra. Głupi nie był, stworzył tą piramidę, ona jest bardzo fajnym takim modelem poznawczym, także otóż mamy potrzeby niższego rzędu, pamiętacie, to jest ta rezergia, czyli to jest wszystko to, co jest potrzebne tak jakby bazowo obiektowi żywemu, żeby on przeżył, rozmnożył się, a potem to może umierać, bo w zasadzie no, w biologii to jak już wydałeś potomstwo, to nie jesteś do niczego potrzebny. I potrzeby wyższego rzędu. Mamy potrzeby redukcji odczuwalnych braków i potrzeby rozwoju. To jest taka kategoria. Otóż zaczynamy od potrzeb biologicznych i fizjologicznych. Naszymi podstawowymi potrzebami są potrzeby życia. Powietrze, jedzenie, picie, schronienie, ciepło, seks, spanie. Okej, to są te najniższe potrzeby. Potem są wyższe, potrzeby bezpieczeństwa. Opieka, bezpieczeństwo, porządek, prawo, granice, stabilność. Tak? Koty łażą po terenie, obsikują go, zaznaczają, to są moje granice, żeby mi tu nikt inny nie wszedł. Dobra, potrzeby przynależności i miłości. Rodzina, uczucie, związek, zespół pracowniczy i tak dalej. Przynależność do grupy. Kolejna potrzeba. Potrzeby szacunku i uznania. Osiągnięcia, statut, odpowiedzialność, reputacja. Potrzeby poznawcze. Wiedza, znaczenie, samoświadomość. Potrzeby estetyczne. Piękno, równowaga, forma. Potem potrzeby samorealizacji, osobisty rozwój i samorealizacja. I potrzeby transcendalne, jakieś tam pomoc innym w samorealizacji. Ja właśnie to teraz realizuję, pomagam wam, żebyście się samorealizowali w przyszłości, tak? Przekazuję wam swoją wiedzę. Jak widzicie, jest to piramida. Dlaczego? Najpierw musimy zaspokoić niższe potrzeby, żeby w ogóle myśleć o tym, że w ogóle chcemy coś wyżej zaspokajać, tak? Okej. Jakieś pytania są do tego? A nie ma takiej potrzeby jak zdrowie? To jest bezpieczeństwo. Tak, to jest tutaj opieka, bezpieczeństwo, porządek, prawo, granice, stabilność. To jest to utrzymanie własnego zdrowia. Okay? Ale orangutan o tym nie myśli, to tylko my myślimy, tak? Bo jesteśmy wyposażeni w tak głęboko analizujący aparat myślowy, że potrafimy o tym myśleć z pewnym wyprzedzeniem. Orangutany nie myślą. Dobra, produkcja. To taka sama uniwersalna piramida dla każdego? Nie, to nie jest. To jest ogólny model, słuchajcie, tak? Jak sobie obejrzycie te filmy, o których ja wam dzisiaj powiem, o tych szczurach, to się okazuje, że szczury trzeciego pokolenia nie mają żadnych potrzeb. Tak? Wszystko zależy. Okej? Dobra. Ale ta piramida, zakładamy, że ona funkcjonuje wszędzie, w naszym środowisku ludzkim, że można się ją posługiwać jako pewnym modelem. Produkcja. No więc produkcja, jeżeli cokolwiek produkujemy, to musimy się zastanowić, co i dla kogo, czym i kim, jak i kiedy, za ile, czy trafię w gusta, czy to w ogóle, co będę produkował, będzie potrzebne. Tak? To, co wytwarzam. Okej. Wymiana. Wymiana plus pieniądze to jest sprzedaż. No, do tego, żeby coś sprzedać, to jest potrzebny marketing, akwizycja, typ sprzedaży, negocjacje, ustalenie warunków tej sprzedaży, późniejszy serwis, potem upgrade'owanie, czyli dostarczanie klientowi kolejnych modeli, czy też serwisowanie i public relations. Tak? Mam faceta, zainstalował u mnie 10 lat temu system centralnego ogrzewania, w ogóle cała woda i tak dalej. Dzisiaj pierdyknął jakiś tam baniaczek. Przyjechał, naprawił, czyli był serwis.
A jeszcze zrobił public relations, tak? Bo ja do niego zadzwoniłem, mówię, panie Wiesiu, jestem po kostki w wodzie. Nie ma problemu, zaraz będę. I był. Pół godziny później przyjechał. Będę go polecał teraz, tak? Czyli zwiększam jego szansę ekonomiczną, no bo on coś tam produkuje, jakąś usługę, ma wiernego klienta, który będzie go później reklamował. Co jest potrzebne w produkcji? Jeżeli zamierzamy coś produkować, to o czym powinniśmy mieć pojęcie? Psychologii, budowaniu zespołów, rekrutacji, coachingu, motywowaniu, finansach i księgowości, zarządzaniu ryzykiem, poszukiwaniu rozwiązań systemowych, medialnych środkach przekazu, językoznawstwie, socjologii, komunikacji, badaniach i rozwoju, znajomości zagadnień IT, elektryki, budowlanki, specjalizacji itd., itd., itd. Na wszystkim, dokładnie. Można mieć od tego ludzi, ale wtedy ludzie, istnieje szansa, że ci ludzie mogą nas co? Oszwabić, oszukać, tak? Dobra. To jest produkcja. Od czego zależy produkcja? To jest pytanie do was. To jest slajd, który pokazuje Chiny, Chińską Republikę Ludową i produkt narodowy brutto, czyli to, ile Chiny jako państwo wytworzyły. To zostało wycenione w dolarach, no i to się mówi, że to jest produkt narodowy brutto. Popatrzcie, to jest rok, kiedy ja się mniej więcej urodziłem, to jest tu. Oni praktycznie w stosunku do tego, co wytwarzają dzisiaj, nie wytwarzali nic. Tak? No i tak to było, tak to było, tak to było i w pewnym momencie oni pojechali do góry. Co to był za moment? Czytamy. Wojna w Korei. Wielki skok naprzód. Tutaj była rewolucja kulturalna. Tu była rewolucja kulturalna. A tutaj co jest? Market Based Economic Reform Since. To są... Zostały reformy rynkowe w 1978 roku. To jest 1978 rok i patrzcie, co się dzieje. Pyk. Kto wie, jaki charakter ma ten wykres? Wykładniczy. To rośnie, to się podwaja. Tak? Dzisiaj było 4, jutro jest 16, pojutrze jest 32, 64, 128, 250... Zapieprza do góry, tak? Oczywiście zaraz to się skończy, bo wejdą inne czynniki. No ale cóż się stało, słuchajcie? Kto mi wytłumaczy? Od czego zależy produkcja? Pytanie ogólne. Od warunków, dokładnie. Od systemu, w jakim funkcjonujemy. Zależy to, jak działamy. Od czego zależy działanie ludzkie? Tutaj mamy porównanie dwóch gospodarek. To jest gospodarka południowej Korei, a to jest gospodarka północnej Korei. To był kraj, który pewnego pięknego dnia został podzielony na pół. Zarówno góra, jak i dół miały dokładnie takie same warunki startowe. Dokładnie takie same. No i patrzcie. Proszę? Z północnej? Nie wiem, no to są jakieś szacowane, ale tam ludzie trawę wpierdzielają, tak? Także też polecę wam taką... Siebie też, ale trawy, no to był... Dla mnie takim najbardziej dramatycznym opisem było to, jak oni wyciągają z odchodów świń niestrawione resztki, które świnia nie strawiła i to jedzą, tak? No to, że siebie jedzą, to też wiadomo. No, są opisy z tego. Są opisy. Tak. Jest świetna książka Escape from Camp 14. Druga świetna książka Życie codzienne w Korei Północnej. To polecam, bo tam jest bardzo dużo i o ekonomii wolnorynkowej i tak w ogóle o życiu i już. To jest facet, to jest żołnierz NRD-owski, który ucieka na stronę zachodnich Niemiec. Kto wie, co to było NRD? Tak, Niemcy też zostały podzielone. Rosyjska strefa. Z rosyjskiej strefy. Okej. Czyli zarówno ludzkie działanie, jak i rozwój gospodarczy zależy od tego, od warunków narzuconych przez system, w którym funkcjonujemy. Czyli możemy stworzyć takie warunki, w którym ekonomia będzie się rozwijała, a możemy stworzyć takie warunki, w których ona będzie szła w dół. Absolutnie w dół. Tak? Bo w Polsce ekonomia szła w dół, ale to, że mamy mocnych sąsiadów, Niemców i w ogóle Europę Zachodnią, spowodowało, że nie doszło u nas do krwawych rozruchów i nastąpił pewien rodzaj transformacji ustrojowej. Zmienił się system, który spowodował, że
możemy mówić to, co chcemy, mniej więcej, bo za socjalizmu tak nie było, i że wy wszystko macie. Czy ktoś z was jest głodny? Ile macie? Czy ktoś ma mniej niż 4 pary spodni? Nie, a ja miałem 2. Czy ktoś ma mniej butów niż 3 pary butów? Nie, a ja miałem 3 pary butów. Tak? Sandały, buty pionierki takie i normalne buty skórzane. Teraźniejszym czy przeszłym? Ja w waszym wieku. Tak? Tak jak mówię, to jest porównanie systemów gospodarczych. W tej chwili jest dobrze w Polsce. Bez względu na to, co się nie mówi w telewizji, jest dobrze. Nie jesteście głodni. Powstała taka szkoła jaka Zbiro, która mówi herezję. Ona może funkcjonować, tak? Wy macie prawo zapłacić, przychodzić na te wykłady, słuchać tego. I to jest wolność, tak. Znaczy, nigdy nie ma pełnej wolności, ale na razie trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Okej, czyli gospodarka zależy od czego? Szefowa? No? Od czego rozwój gospodarczy zależy? Od warunków, od systemu, w jakim funkcjonujemy. Świetnie, to trzeba zapamiętać, tak? Czyli system ma bardzo duży wpływ na nas. Podstawowy wpływ. Wymiana. Okej, mam dobro, wyprodukowałem i muszę teraz je wymienić. Wy idziecie do sklepu, kupujecie. Więc tak, zasób może zmienić właściciela poprzez kradzież, grabież, rozbój lub dobrowolną wymianę. Kradzież. Wyjęcie spod własności właścicielskiej, znaczy wyjęcie zasobu z waszej własności bez waszej wiedzy. Czyli zapieprzam bez waszej wiedzy. To jest kradzież. Grabież, wy wiecie o tym, a ja pomimo to was zabieram. I już. I wy nic nie możecie. A rozbój to już muszę wam przywalić, tak? I wtedy dopiero zabrać, jak już nic nie możecie zrobić. Ktoś się zgadza z tym, czy nie? Tak można zmieniać zasób, czy właściciela? Czy są jeszcze jakieś inne? Ja się zastanawiam nad szantażem. Szantaż to jest, grabież, tak? Czyli tak jakby ja cię szantażuję, ty wiesz, ja ci to zabieram, a ty o tym wiesz. Nie? Ale to jest szantażem takim, że ktoś coś posiada i ja tak delikatnie daję się do zrozumienia, szantażuję. To jest grabież. To jest grabież. Daję to sam niby dobrowolnie, tak? Ale... Okej, dobra, możemy powiedzieć tak, to zaraz przejdziemy do tego, to jest punkt drugi. Przeczytałeś punkt drugi, łobuzie, słuchajcie. Nie, teraz się nie tłumacz. Dobra. Dobrowolna wymiana, przynajmniej w teorii, jest korzystna dla obu stron. Tak? Wszyscy ekonomiści wolnorynkowi, gdyby tu był Janek Fior, to by wam mówił, że dobrowolna wymiana to jest najlepsza na świecie, nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ona ma też swoje haczyki. Słuchajcie, gdy miałem 4 lata, zamieniłem piękną gwiazdę szeryfa, której mi wszyscy zazdrościli, bo to było dobro wielce rzadkie, bo było amerykańskie, na procę, która pękła mi przy drugim strzale. Jak powiedziałem na podwórku, że chciałbym wymienić tą procę zepsutą z powrotem na tą gwiazdę szeryfa, to mnie wszyscy wyśmiali. Nie? Dobra. Sprawna proca to tak jakby był zasób, który ja pożądałem, ja go chciałem mieć. No ale się okazało, że ja być może nie potrafiłem jej użyć, być może ona była zrobiona do bani i tak dalej, i tak dalej. Ja odniosłem ewidentną stratę. Teraz jest pytanie, czy na pewno ewidentną stratę? Doświadczenie zyskałeś. Świetnie, zyskałem doświadczenie, tak? Że ważniejsze, materialnie tak, ale informacyjnie zyskałem, tak? Bo mnie to czegoś nauczyło. Tutaj są te aspekty właśnie takie, o których typowa klasyczna ekonomia wam nie powie. Natomiast ja wam mówię, bo one rzeczywiście to są życiowe aspekty. Okej, czyli dowiedziałem się tak, że proca może się zepsuć. Doszło do mnie, że lepiej nie jest mieć coś, tylko umieć to wytwarzać. Jak będę umiał wytwarzać proce, to sobie tych proc nasiekam tyle i będę potrafił jeszcze je zrobić tak, żeby mi nie pękały, nie? A poza tym stwierdziłem, że rzeczywiście można mnie oszukać, nawet niechcący. Bo ja oczywiście nie zakładałem, że ktoś specjalnie wiedział, że ta proca pęknie, nie? No, nie mogłem tego zakładać, tylko stwierdziłem, sprzedaliście mi wadliwy towar, nie? Wymieniliśmy się. 4 lata miałem. Dobra. Infrastruktura przeznaczona dla dobrowolnej wymiany, w ogóle jakiejkolwiek wymiany towarowej, to jest, znaczy dla dobrowolnej, to jest rynek. Tak? Przykłady rynku. Innej prostszy to rynek dzisiaj, warzywa. Na wsi, oczywiście, rynek w małym miasteczku. Allegro
Allegro jest rynkiem? Jest wirtualnym rynkiem, tak? Czyli to jest ta platforma wymiany. Słuchaj, stary, chcesz kupić tego pilota ode mnie? No to już jest rynek, tak? Już żeśmy właśnie w tym momencie zrobili taką miniaturkę rynku. Dobra. Austriacka szkoła ekonomii mówi, że rynek wymusza pracę, tworzy kapitał i inspiruje do przedsiębiorczości. Rynek wymusza pracę, wolny rynek, dobrze. Rynek wymusza pracę, tworzy kapitał, inspiruje do przedsiębiorczości. Jak najbardziej. Zgadzamy się? Austriacka szkoła ekonomii. Teraz handel to wymiana zasobów na pieniądze. Czym są pieniądze? Środkiem wymiany. Zaraz sobie szczegółowo powiemy, bo pieniądz jest bardzo ważnym zasobem. Dobra. Podział pracy. Zobaczcie, tutaj specjalnie taką manufakturę pokazałem. Jeden coś tam okłada, drugi coś świdruje, trzeci coś hebluje i tak dalej, i tak dalej. Moje umiejętności w tworzeniu pewnego zasobu powodują, że ja ten zasób potrafię wytworzyć z nadmiarem dla siebie. Umiem robić ser, nauczyłem się, no i robię tego sera 16 ton. Pamiętacie, im więcej mam, tym mniej to wartościuje. W związku z tym 16 ton, ile ja mogę tego sera zjeść? Kilogram tygodniowo, moja żona kilogram tygodniowo, moje dzieci kilogram tygodniowo, potrzebuje 3 kilo sera, a ja zrobiłem 16 ton. Dla mnie osobiście ten ser w ogóle już więcej nie ma znaczenia, tak? Ale kolega zasuwa z chlebem. On wyprodukował 16 ton chleba. No i mówi, słuchaj stary, ja mam chleb, mogę ci za ten ser opchnąć. Okej, już mamy. Proszę? Dobrze, ale wymiana. Ja nie mówię barter. Co wy? Ja jeszcze tego słowa nie wprowadziłem. Jeszcze nie wiemy. Wymieniliśmy się, tak? Okej, wymieniliśmy się. Czyli jest tak, moje umiejętności w tworzeniu pewnego zasobu powodują, że mogę go wytworzyć o wiele więcej niż ktoś inny. Z kolei ktoś inny tanio wytwarza inny zasób. Specjalizacja powoduje, że mam nadmiar własnych produktów i cenię je nisko. U innego producenta jest tak samo, tylko w obrębie innego zasobu. W związku z tym jest to naturalna zachęta do wymiany, tak? Kto robi z was masło? O, kolega, tak? No to już we trójkę. Ty, w białej koszulce, ty robisz masło, ty robisz chleb, ja robię ser, tak? Możemy się wymienić i każdy z nas będzie miał bułkę z masłem i z serem, nie? Jeszcze piwo szukamy czwartego do tego bałaganu. Okej. Wymiana powoduje, że cała nasza trójka odniosła korzyści, tak? Bo dawniej ja jadłem tylko ser, ty jadłeś tylko chleb, ktoś inny pił tylko piwo, a teraz mamy 4, tak? Teraz, dlaczego to jest korzystne? Teoria kosztów komparatywnych to tak, żeśmy się umawiali, już przestudiujecie we własnym zakresie. Dobra. I teraz uwaga. Fundamentalny podział ludzi. Tego wam żadna ekonomia nie poda. Makersi, takersi. Tak? I ty produkujesz chleb, ja ser, ty masło. My jesteśmy makersami, bo my coś robimy. Cała reszta nie robi nic. Oni by tylko chcieli zapieprzyć. W związku z tym wymyślają ideologię, że wszystkim porówno. I przychodzą do ciebie i mówią, dawaj nam tutaj wszystko. Okej, a co robisz wtedy ty? Pouczam. Nie, przestajesz produkować, bo oni są silniejsi, ich jest więcej, zauważ. Dobra. Uwaga! Na żadnej wykładzie z ekonomii ekonomiści nie używają takich słów jak kradzież, oszustwo czy przymus. Ekonomiści wolnorynkowi mówią o przymusie, tak, ale tak jakby mówią, że to jest złe i w ogóle niedobre i tego nie powinno być. Ale zarówno kradzież, oszustwo, jak i przymus występują w realnej ekonomii. O tym musicie wiedzieć. Bo cóż to jest realna ekonomia? To nie jest ekonomia akademicka, tylko to jest rzeczywiście to, co się dzieje wokół nas. Kradną ludzie, czy nie kradną? Kradną. Jedni kradną tak, że trafiają do ciupy, a inni kradną tak, że coraz wyżej pną się po szczeblach kariery. Różnej. Bo to... No. Dobra, w związku z tym pamiętajcie, że kradzież, oszustwo i przymus musicie uwzględniać w sprawach związanych z ekonomią. Dobrze. Oni nie mówią o tym. A jest coś takiego, za co musicie płacić? Pełno. Abonament. Nie musisz płacić abonamentu telewizyjnego. Ale zaraz, nie musisz oglądać telewizji. Sekundę. Kto ci każe? Proszę? Za chwilkę będę musiał płacić. A, za chwilkę? Okej. Tak. Tak, z nowym projektem.
I w związku z tym, tak? To tak jak ja bym powiedział, że ja produkuję ser, a ty byś powiedział, że go nie chcesz jeść, a ja bym powiedział, ale co z tego, no to... Masz jeść mój ser. Masz jeść. Nie masz jeść sera, to zapłać. To tak samo Dobra, świetnie czujecie sprawę wolności gospodarczej, tak? Jest przymus zakupu pewnych rzeczy, pomimo że ekonomiści generalnie w radiu i telewizji nie usłyszycie słowa przymus, tak? Czy kradzież. Ja jeszcze mam jedno pytanie do pana, bo ostatnio rozmawiałem tam z kolegami i oni powiedzieli, że kradzież, że jak nie płacę podatku, to jest kradzież, nie? Zaraz przejdziemy do tego. Ja powiedziałem, jak można określić złodzieja. Zaraz, mam prośbę, poczekaj. Mam prośbę, żebyś mi to pytanie zadał na koniec, dobrze? Bo to jest szersze pytanie i to może ktoś inny przypomni. Dobra, jedziemy. Podaż i popyt. Im więcej ludzi poszukuje danego towaru, pożąda, potrzebuje pewnego zasobu, to się nazywa popytem. Tym większą stanowi to zachętę dla innych, żeby ten zasób produkować i sprzedawać. I to się nazywa podaż. Podaż pilotów w tej chwili na tym rynku jest jeden pilot. To jest podaż. Czy jest jakiś popyt na ten pilot? Ja tego nie sprzedaję, on jest mój. Jest jakiś popyt? Nie ma. Nikt nie. Nie, już zrezygnowałem. Już się rozmyślił, tak? Zasób czasu. Tak? Okej, czas. Dobra. Prawo popytu. Przy założonych stałych warunkach danego zasobu, czyli tego zasobu jest tyle samo, wraz z wzrostem jego ceny zapotrzebowanie nań maleje, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie rośnie. Czyli im cena jest niższa, tym więcej osób może ten zasób kupić, tak? Im jest wyższa, tym mniej. No takie jest prawo popytu i to jest prawdziwe prawo. Ktoś je tam odkrył i ono jest. Natura człowieka uczciwego. Pamiętacie, że każdy obiekt żywy absorbuje zasoby, czerpie z zasobów. Optymalizujemy czerpanie z zasobów. Przy wymianie chcemy więcej za mniej, najlepiej wszystko za nic. Tak? Dlaczego biegacie po marketach? Nie widziałem. Nie biegacie. Żeby kupić taniej. Ale Tak? już wtedy nie jest wymiana. No tak, to już wtedy, znaczy wymiana bez, tak jakby druga strona nie odnosi korzyści. Ale generalnie, gdybym ja powiedział, że mam teraz nowy model Mercedesa i chcę ci go dać. Nawet jakbyś nie miał prawa jazdy, to byś powiedział OK, bo byś go sprzedał za kilkadziesiąt tysięcy złotych, prawda? Czyli byś się zgodził. Nie ma problemu. Szukamy, optymalizujemy, mamy telewizor do kupienia, to się zastanawiamy, tak? Jaki kupić, jaki wybrać, żeby było tanio i dobrze, żeby było najlepiej, żeby był lepszy niż u sąsiada i tańszy niż u sąsiada, tak? Optymalizujemy. Okej. Macie inne zdanie na ten temat, czy nie? Nie? Ktoś z was wydaje garściami pieniądze charytatywnie? Każdy, nawet socjaliści. W jakiś tam sposób. Wartościujemy, tak? Nie ma takiej samej optymalizacji. Znaczy, generalnie podstawą optymalizacji, że chcemy więcej za mniej, a już jak to robimy? Szacujemy sobie, tak? Okej. Co z lepszym za więcej? Co to znaczy? Będzie lepszy produkt, ale będzie więcej kosztował, bo wiem, że dłużej wytrzyma. No to też, to już według mojej wartości, tak? Ja jak robię inwestycje, to na początek inwestuję w najtańszy sprzęt, czy najtańszy produkt, po to, żeby się nauczyć tego produktu, czym on może mnie zaskoczyć. I potem przy następnej inwestycji wiem, czego poszukuję. Okej? Natomiast też są fachowcy, którzy potrafią mnie przekonać do czegoś, co jest bardziej kosztowne. To już jest wiedza, którą się już Tak jest. Otrzymuję. Ja mojemu hydraulikowi wierzę, jak mi powiedział, że pompa kosztuje 1100 zł, powiedziałem, panie Wiesiu, pan instaluje, ja mam do pana zaufanie. No i tyle. No, może się przejadę na tym zaufaniu, nie wiem, ale do tej pory mam i wszystko to, co mówił, to się sprawdza. Okej. Właśnie, pytanie. Macie schłodzić pewne pomieszczenie i macie możliwość zakupienia, musicie kupić klimatyzatory. To lepiej jest kupić klimatyzator niezawodny, japoński, niezawodny, za cenę 10 000, czy 2 chińskie za 3000. no nie wiem, gdzieś Ale zależy jak długo one będą działać.
Ale jak będzie gorzej, chcemy korzystać z niego. Kwestia oczywiście definicji, nie mówię zawodności, Tak. i tak dalej. Dobra. No dwa zużywają więcej prądu. Tak. Nie, dwa kupujesz po to. Nie, to ja zrozumiałem, że jeden działa, a drugi jest na zapas. Tak, tak. Co byście kupili? Proszę bardzo. Kto by kupił 1 za 10? Jeżeli niezawodny, to ja 1 za 10. Za 10. Dobrze, a kto by kupił 2 za 3? Serwis dostępny i gwarancja? Serwis dostępny i gwarancja, dokładnie. Okej. Czy są urządzenia niezawodne? Nie? Kto by kupił jeden niezawodny? Dalej, tak? Potrzebuję. Dobra. To jest kwestia właśnie tej niezawodności. Dobra. Po co? W teorii gier budowanie systemów niezawodnych z zawodnych elementów polega na czym? Że się je powiela. Dlatego macie tyle komórek w mózgu, słuchajcie. Dlatego mamy parę oczu, mamy parę nerek i tak dalej, i tak dalej. W klimatyzatorach szansa, że jedna część pójdzie 2 razy w obu jest bardzo mała. Tak jest. W związku z tym, jeżeli mamy czas reakcji serwisu 24 godziny, to po prostu bardziej, no i taniej, tak? No i tyle. Dobra, ale w naszej grupie, w naszej populacji są 4 osoby, które jednak by zastosowały rozwiązanie pierwsze. I teraz jest tak, czy warto je przekonywać do naszego rozwiązania? Nie, życie pokaże, tak? No i tyle. Każdy jest wolny, każdy może zrobić, tobie pierdyknie ten serwer i trudno, tak? Dobra, bo nie schłodzisz pomieszczenia. Dobra, natura człowieka uczciwego. Słuchajcie, na mojej stronie jest pełno, tam jest, ja w ogóle nazwałem to, jakimi my jesteśmy perfidnymi stworzeniami, to nazwałem ahamkara. To jest pojęcie z jakiegoś filozofii dalekowschodniej, sprawca ja. Jak postrzegamy świat, dlatego że jesteśmy my nami, tak? Kalemu ukraść krowy to jest zły uczynek. A dobry uczynek to jest jak Kali ukraść krowy, tak? Wszyscy się śmiejemy, ale de facto każdy z nas się po trochu tak zachowuje jak ten Kali. Okej. Dobra, także sobie poczytajcie o tej ahamkarze, bo to jest ważna rzecz, żebyście znali samych siebie. Jak się zachowujemy, a jak będziemy znali samych siebie, to też będziemy wiedzieli, jak się cała reszta wokół nas zachowuje. Dobra, prawo pracy. Jeśli jest dużo ludzi chętnych do jakiejś pracy, zazwyczaj nie będzie się w niej dużo zarabiać. Jest to jeden z 4 najważniejszych czynników decydujących o wysokości płacy. Pozostałe to specjalistyczne kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy, nieprzyjemność tego zajęcia oraz popyt na usługi, jakie ta praca oferuje. Tak? To jest tak. Ta regułka powinna być warunkiem dopuszczenia do matury. Okej. No i dlatego mamy socjalizm, mamy najniższe wynagrodzenie i ta definicja staje się naciągana na każdą stronę. No dobra, ale teraz jest tak. Ja będąc w waszym wieku byłem uczony jakichś tam totalnych głupot, tak? Te głupoty, to czego mnie uczyli ekonomiści i socjologowie i filozofowie, filozof akurat był w porządku, bo on tak jakby wszystko przedstawiał, wzięło to i się rozsypało, tak? W tej chwili mamy proces, powtarza się, to się wszystko, wraca to samo co za Gierka, tak? I teraz, jaka jest najważniejsza rzecz? Że ja mogę wam tą wiedzę przekazać. Jak ja doszedłem do swojej wiedzy? Ja miałem do czynienia z Korwinem, było nas 400 ludzi, to był 83 rok, przyszło 4 facetów, w tym Korwin, na sali. Jak wychodziliśmy z tej sali, to tak. I pytamy się, słuchajcie, a ten z muchą to o czym on mówił? 400 studentów 3 roku. IQ każdy z nas ma powyżej 100 najmarniej, tak? Bo ci, którzy studiują na wyższych uczelniach, mają powyżej 100. Nikt nie zrozumiał, o co temu facetowi chodzi, tak? W tej chwili ja wam przekazuję wiedzę, która jest łatwostrawna, bo ja przemyślałem te rzeczy, wszystko jest zbudowane i już. Jak będziecie to wiedzieli, to będziecie mieli przełożenie na komuchów, tak? Będziecie mogli z nimi jakoś tam dyskutować. Jeżeli, nie daj Boże, wejdziecie do jakichś tam struktur politycznych i zachowacie swoje ideały, bo to też, jak wejdziecie w struktury polityczne, to zaczniecie się zachowywać jak politycy. A wiadomo, co to jest, tak? A ja bym nie chciał, bo ja uważam, że o wiele lepiej się żyje, jeżeli się zachowuje tak jakby swoje ideały. Niekoniecznie trzeba jeździć Mercedesem, ale po prostu trzeba mieć swoje przekonania, na przykład wolnościowe, tak? Tobie wolno kupić jeden klimatyzator, bo ty tak sobie tak jakby podjąłeś taką decyzję. Ale uszanuj to, że ja kupuję 2 klimatyzatory. Okej. Uwaga, pieniądze, zasób szczególny. Z reguły jest to środek wymiany, w którym wyrażone są wartości innych zasobów.
To jest jeden. Drugi to jest środek tezauryzacji, czyli gromadzimy, tak, jeżeli odkładamy to na koncie czy w skarpecie, na wszelki wypadek, żeby móc ewentualnie coś kupić w przyszłości. Pieniądz, barter jest trudny i niezgrabny. Pieniądz jest najtańszym w manipulacji zasobem. To jest najtańszy zasób, tak? No bo jeżeli ja przywiozę do ciebie tonę sera, ty mi oddasz tonę chleba, no to musimy mieć co najmniej jednotonowe ciężarówki, tak? W momencie, kiedy ty mi przywieziesz trochę chleba, płacę zasobem, który po prostu, jest praktycznie niczym, tak? To jest taki, no ale ono ma wartość, zaraz to będzie kolejny punkt, tak? Dobra. Pieniądz powinien być łatwo podzielny, żeby wydawać reszty i wartościować różne rzeczy. Powinien mieć stałą wartość, znaczy tak jakby niezmienialną wartość. Powinien być odporny na warunki zewnętrzne. Jak ja to spalę, no to koniec, to ta wartość zginęła. Tak, ja już nie będę dysponował tą wartością. I musi być akceptowany przez obie strony transakcji. Musi być zaufanie, tak? To znaczy, my musimy mieć zaufanie, jeżeli ja zapłacę tobie 50 zł, to ty musisz wierzyć w to, że ty również za 50 zł gdzie indziej pójdziesz do gościa, który produkuje masło i od niego za te 50 zł to masło dostaniesz. Jeżeli nie, to znaczy, że ja cię oszukałem, tak? Albo sam się oszukałeś. Na przykład ja ci zapłacę banknotami z Karolem Świerczewskim, tak? Które są, na przykład, które są nic nie warte. Historia pokazała, że złoto jest najtrwalszą formą pieniądza. Najtrwalszą. Od zarania dziejów złoto to złoto. Oczywiście złoto jest stosunkowo... Formę złota. Tak. Dopóki był parytet. No ale nie ma. Ale zaraz o tym sobie powiemy. Historia również pokazała, że nie było takiej władzy, która by pieniądza nie psuła. Zaraz powiemy, co to jest psucie pieniądza. Nawet Szwajcarzy psują pieniądz. Kopernik. Znacie Kopernika? Jakie były jego najważniejsze dzieła, takie naukowe? O obrotach, nie? Dobra, i to wszystkim w szkole mówią, że Kopernik zatrzymał Słońce, ruszył Ziemię, o obrotach i tak dalej, i tak dalej. Ale Kopernik napisał też traktat o monecie. On zauważył, że ci, którzy rządzą państwem pruskim chyba wtedy, robią inflację. Po prostu dodają do pieniądza coś takiego, żeby tego pieniądza było więcej. No i on o tym napisał, tak, że to jest niedobre dla gospodarki. Wcale nie Misesy i jakieś tam inne... On to napisał, tak? Tak. Słuchajcie, w Rzymie to tak rozpuszczali tą walutę rzymską, że potem państwo, które było monopolistą i wybiło tą monetę, nie chciało w tej monecie brać podatków, bo ona była nic nie warta. Nie? Dobre. Dobre. Okej. Jedziemy. Inflacja. W Wikipedii, szukamy, co to jest Wikipedia, to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Profesor Kwaśnicki zrobił takie badanie, też zadał pytanie, to był test i się okazało, że 60% Polaków uważa tą definicję za definicję inflacji. Tak? Okej, mniejsza o definicję, trzeba zrozumieć sam proces, o co tu chodzi. Tutaj ci Anglicy piszą bardzo podobnie, przy czym oni zmienili. Szkoda, że ja nie mam definicji sprzed 4-5 lat, bo była inna. Teraz została zmieniona i oni też piszą, że to jest ogólny poziom cen, tutaj rosną, ale jeszcze dodają, że to odzwierciedla to, że spada siła nabywcza pieniądza. Tak? To jest ta inflacja. 100 złotych. Kiedyś to się potrafiłem za te 100 złotych utrzymać przez cały dzień, a potem 10 tysięcy, to jest 100 tysięcy, to jest milion, tak. Potem w ciągu miesiąca zarabiałem 3,5 miliona i jak dostałem podwyżkę na 4 miliony, to byłem bardzo zadowolony, tak? A tu za 100 to były te same pieniądze, to był ten sam bank. Te banknoty mogłem zamienić na ten banknot, tak? Tylko że on tracił na wartości. Tu się mogłem utrzymać cały dzień, a potem już nie wiem, czy bilet mogłem kupić tramwajowy. Dobra. Inflacja to proces rozwadniania pieniądza realizowany zwykle przez tak zwaną władzę państwową, która działa na rzecz dobra społecznego. Oni mówią, że oni właśnie robią instrumenty finansowe, żeby pobudzić gospodarkę, no i właśnie dokonują procesów inflacyjnych, które są niczym innym jak dodrukiem pustego pieniądza. Ja bym też chciał drukować pusty pieniądz, tak, bo bym sobie drukował i od was wszystkich kupował, czyli i koniec, dokładnie, no, ale
Czyli ta druga definicja to jest jak gdyby zniesienie odpowiedzialności społeczeństwa, przeniesienie na państwo, które troszkę rozwadnianie to jest... Tak, ale dlaczego jest ta pierwsza definicja? No bo co robi państwo? Ono zwala całą winę na producentów, tak? I społeczeństwo jest przekonane, że to są te skurwysyny, które produkują, no, że oni podnoszą cenę, tak? Dzisiaj przychodzi do mnie facet i mówi, proszę pana, piece grzewcze poszły o 130%, tak? No i teraz normalny człowiek myśli, no tak, skurczybyki podnieśli cenę, a to przecież po prostu się w obiegu pojawiło więcej pieniądza, bo generalnie ceny produkowanych urządzeń spadają, ale nie mierzone poziomem pieniądza, którego ciągle przybywa, tak? Inflacja 2,2. Inflacja w 5 krokach. Emitujemy papiery wartościowe o wartości odpowiadającej zapasom złota z gwarancją natychmiastowej wymiany tychże papierów na złoto o wartości, na którą opiewają. Tak? Mam kilo złota, emituję papier i mówię, stary, daję ci ten papier, w razie jak będziesz chciał, to mi oddasz, a ja ci dam złoto. Tak? Znaczy jeszcze inaczej. Ja mam jakieś tam złoto i mówię tak, jak dasz mi kilogram złota, ja ci dam taki papier, który mówi, że ja ci oddam kilo złota, jak ty mi ten papier oddasz. Tak? Dobra. Sprawiamy, by te papiery wartościowe stały się prawnym środkiem płatniczym. Czyli mówię tak, słuchajcie, możecie korzystać z tych papierów, kiedy tylko przyjdziecie do mnie, ja wam złoto oddam. Nie ma problemu, wymienię na te papiery. Okej, wszystko gra i buczy. Ograniczamy całą wymianę wyłącznie do tych papierów. Zakazujemy emisji konkurencyjnych papierów i barteru. I mówię tak, nie możesz, bracie, pójść do niego kupić masła, wymienić na masło. Musisz użyć papierów wartościowych. Jeżeli wymienisz z nim barterowo, to popełniasz przestępstwo i obaj pójdziecie do więzienia. Tak? Śmieszne czy nieśmieszne? Nieśmieszne. W Korei Północnej dokładnie tak jest. Tak, znaczy to zależy od etapu. Co dalej robię? Emituję dodatkowe papiery wartościowe, które nie mają pokrycia w zgromadzonym przeze mnie złocie. I to jest właśnie ta inflacja. Inflatio nadymać. Tak? Tu jest troszeczkę tak jakby niezrozumienia, no bo jak można pieniądz nadymać? My nie nadymamy tego pieniądza, my zwiększamy jego ilość, zwiększamy podaż pieniądza. Inflacja w Wikipedii to jest ogólny wzrost cen. Jest to termin przeciwstawny do deflacji, a definicja deflacji w Wikipedii to jest to, że jest to spadek wartości podaży, spadek podaży pieniądza, czy coś takiego. Czyli jak się zamknie kółeczko, to te definicje ze sobą zupełnie nie grają. Tak? Pamiętajcie, inflacja to jest psucie pieniądza i tyle. Natomiast wszystkie rządy mówią, że to jest poziom podnoszenia cen, żeby odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia. I ciemna masa to kupuje, ludzie to kupują. Tak? Oczywiście to są ci producenci, oni są źli. I teraz tu jest taki przykład, to jest termometr, który ma 2 skale. To jest coś takiego, jak ja bym podawał temperaturę zamarzania wody w skali, do której dodaję 100 stopni co roku. Czyli woda paruje w 100 stopniach w roku 2000, w 2001 ona paruje w 200 stopniach, paruje w 300 stopniach w 2002 roku. To jaka jest temperatura zamarzania wody w 2004? Trzeba było policzyć, tak? Ale na pewno nie 0, tylko o wiele więcej, tak? No i Ale inflacja się nie rozchodzi równomiernie. Oczywiście, ja nie mówię, że się rozchodzi równomiernie, nie? Tak. Ale się rozchodzi, tak? Rozwadnia się. Okej. Wolny rynek. Definicja wolnego rynku. Cechy wolnego rynku. Nie widać, tak? To ja czytam. A że tylko od państwa zależy inflacja, czy to też są jakieś inne czynniki, że jednak My też wpływamy na to. Więc tak, tu jest cała zmyła, bo dodali różnego rodzaju czynniki, które powodują wzrost cen. Skoro inflacja jest wzrostem cen, no to na wzrost cen wpływa bardzo dużo różnych czynników, tak? Między innymi to, że ja rozwadniam pieniądze, ale również na przykład, że piorun walnie w fabrykę masła. I koniec. W związku z tym tego masła jest mniej, cena idzie do góry zgodnie z prawem popytu, o którym żeśmy mówili, tak? I w związku z tym mamy taką jedną wielką ściemę. Nie jest prosto wytłumaczone. Oczywiście inflacja zależy od... Ale jak my rozumiemy inflację? O jakiej inflacji mówiłeś? Ale co to jest inflacja dla ciebie? zmiana wartości pieniądza. No to ona tylko i wyłącznie zależy od tego, że ludzie ją rozwadniają, że władza ją rozwadnia.
Natomiast jeżeli mówimy o wzroście cen, Czynników, że na przykład wymiana walut między krajami i tak dalej. też dobrze, ale tak, ale teraz wróćmy do Szwajcarii, która też psuje pieniądz. Ja się zapytałem takiego Szwajcara, mówię, słuchaj, ponieważ u nas jest inflacja, tak, czyli wartość pieniądza maleje, to ja myślałem, że wy jako Szwajcarzy będziecie dbali o to, żeby wasza waluta była stała, żeby nie ulegała, żebyście jej nie rozwadniali. A on na to mówi tak, no tak, słuchaj, ale jeżeli nasza waluta byłaby stała, nie zmieniała wartości, byśmy jej nie rozwadniali, to ona stałaby się tak zasobem takim pożądanym, że cały świat wykupiłby naszą walutę, żeby tezauryzować. W związku z tym my nie musielibyśmy w ogóle produkować. W związku z tym po to, żeby utrzymać w naszym kraju produkcję, ciekawe, nie? Na głowie stoi, musimy lecieć za wami, za całą resztą, tak? I tak samo robimy inflację. Logiczne? Sposób regulacji inflacji, które są, nie wiem, mówione o stopach procentowych, to są jakieś jeszcze, ja nie wiem, co jakoś przeczytałem, nie wiem, jak to powiem, ale że stopy procentowe już regulują, bo żeby ruszyć gospodarkę, że ta kasa stanęła, jakieś pierdolę, czyli to w tym momencie tak totalna ściema. Ja zaraz ja zaraz o tym powiem, dobra, bo słuchajcie, życie jest pełne dylematów. Dylemat to jest jedna opcja, na której wygrywam, odnoszę pewne korzyści, ale muszę ponieść pewne straty. I druga opcja do wyboru, w której mam inne korzyści i inne straty. I nie mogę mieć ciastka i go zjeść. Albo mam ciastko, albo właśnie zjadłem ciastko. Tak? I teraz szkoła austriacka, znaczy jedni ekonomiści i drudzy ekonomiści patrzą nie na dylematy jako dylematy, tylko mówią, to jest najlepsze. Tak? Albo to jest najlepsze. A to wcale tak nie jest nie jest takie oczywiste. Ja za chwilę omówię eksperyment Romańczuka, to zaraz o tym powiem. Dobra, teraz definicja wolnego rynku. Mogę dobierać sobie współpracowników. Mogę ustalać własne ceny, mogę również nie kupować. To jest cecha wolnego rynku. Ja mogę nie kupić. Mogę kupować, posiadać, używać i sprzedawać. Mogę sam decydować, co chcę robić. Mogę inwestować, mogę produkować na sprzedaż, mogę tworzyć i nabywać środki produkcji, mogę czerpać zyski. I tu jestem wolny. To są obszary wolności, o której powiedziałem. Ale muszę konkurować i muszę przestrzegać prawa. I to jest przymus. W związku z tym, czy to jest wolny rynek? No nie do końca, bo muszę. Są dwa elementy, które muszę, tak? No ale one gwarantują wolny rynek. Ja rozumiem. One gwarantują wolny rynek, tak zwany wolny rynek. Ale teraz jest tak. Jeżeli nie muszę konkurować, to będzie to wolny rynek, czy nie? Ja nie muszę, inni będą konkurować, więc no ja dalej nie muszę. Moment. Jeżeli każdy z nas może produkować, co mu się żywnie podoba, to w momencie, kiedy ja podpatrzę, co ty robisz, to mogę to robić. W związku z tym ty jesteś zmuszony do konkurencji, bo ja cię do tej konkurencji zmuszam. Tak, ale jestem monopolistą, to już jest inny konkurencja. Czyli monopol rynkowy powstaje, jeżeli ktoś dostarcza najlepszy towar w najniższej cenie. No nie tylko. Nie tylko, a jakoś? Ale rynkowy. Nie tylko, a przecież mogę zrobić monopol, buduję sobie parking płatny, po czym dzwonię do swojej sąsiadki, która pracuje w urzędzie miasta i mówię, słuchaj stara, weź tam zablokuj te wszystkie wolne miejsca parkingowe, bo wiesz, one mi przeszkadzają w zarabianiu. Ale to nie jest wolny rynek. No to w tym momencie nie jest wolny, dokładnie, czyli możemy, po pierwsze, tak. Produkuję chleb na skalę światową, w ogóle wszystkie piekarnie poparłem, to może wyjść za 100 lat takie monopole. No wtedy nie muszę nic z nim konkurować. No w tym momencie jest ten wolny rynek. Ale jeżeli ja zacznę produkować chleb, to ty musisz to zaakceptować. Nie możesz mi zakazać tego. Tak, ale tak? chodzi mi o to wtedy, czy ta definicja nie monopolowa to co tutaj jest. Że muszę konkurować? To nie jest kwestia, że muszę, po prostu, że konkurencja jest elementem wolnego rynku. Tak, i ja nie mogę nic zrobić, żeby jej zabronić, tak? Czyli ja mam pełną wolność, ale nie w obszarze zabraniania konkurowania ze mną. Nie mogę tego zabronić. Ja muszę, że konkurencja jest elementem. Okej, muszę zaakceptować. Przestrzegać prawa. No, jakieś prawo muszę być. Czy ja mogę kraść? A ty możesz kraść? No nie, no to jest prawo, tak? Żeśmy ustalili. Płacić podatki.
Zaraz pójdziemy, poczekajcie, zaraz do tych... Te dwa ograniczenia to jest takie stwierdzenie, że wolność mojej pięści jest ograniczona bliskością twojego nosa. No tak, ale to jest ta wolność, tak? Znaczy ja jestem wolny do pewnego momentu, tak? No bo ty też jesteś wolny. W związku z tym zakładamy prawo, że ja ci nie mogę przypieprzyć, bo ja muszę moją pięść zatrzymać przy twoim nosie i na odwrót, tak? Okej. A kiedy wygram z tobą? Proszę? Nie, jak mu przywalę. Czyli jak złamię reguły gry. Okej? Bardzo fajnie się wygrywa, łamiąc reguły gry. Bardzo fajnie się wygrywa, łamiąc reguły gry. Zobaczcie małe dzieci, jak grają. One zawsze zmieniają reguły gry. Z drugiej strony, jeżeli ja widzę, że już to jest cios, to się lepszym kotem. Dobra, to będzie tematem naszego drugiego wykładu. Ale bardzo dobrze myślicie. Dobra. Wolny rynek. Wolny rynek nie jest systemem chaotycznym, lecz wysoce zdecentralizowanym. Wolny rynek promuje ludzi z charakterem, rękami do roboty i mózgiem do myślenia. Ale wolny rynek ma coś takiego, co w sposób samoistny powoduje powstawanie monopolii. Tym mechanizmem jest zapadka świętego Mateusza. Nie wiem, czy ktokolwiek to wykłada, ale to w niektórych podręcznikach już zaczyna się pojawiać. Tłumaczę, o co chodzi. Macie przednówek. Wszyscy z was mieli dokładnie takie same zbiory w poprzednim roku. Ale niektórzy z was jedzą więcej. W związku z tym na przednówku już nie mają jedzenia. Szczególnie ci, którzy ważą więcej niż koledzy. Nie macie tego jedzenia, a do następnych zbiorów zostało jeszcze miesiąc. Ale kolega jest szczupły i on ma. No i teraz mówi, okej, dam ci, ale będziesz musiał mi oddać. No i zgadzamy się na to. Nawet bez procentu facet daje. Mówi, dam ci tyle, oddasz mi tyle samo, tylko później, po zbiorach, jak już zbierzesz. Znowu zbiory się okazują takie, na takim samym poziomie, że można przeżyć rok, ale wy musicie mu oddać. On ma, ponieważ rozdał wielu osobom, to ma teraz o wiele więcej, tak? Słuchajcie, jest to taki mechanizm, który powoduje, że od pewnego momentu firmy zaczynają być monopolistami albo mają przewagę konkurencyjną, dlatego że istnieją i mają odpowiednią wielkość. I tyle. Jeżeli mamy firmę, która ma odpowiednie narzędzia, to na pewno ona jest bardziej konkurencyjna od firmy, która tych narzędzi nie ma. A firma ma odpowiednie narzędzia, jeżeli odpowiednio długo funkcjonuje na rynku, jest dobrze zarządzana. Zapadka świętego Mateusza to jest mechanizm, który istnieje w wolnym rynku. I ten... Problem na przykład z przetargami, gdzie warunki przetargowe są tak ustalone, że w rzeczywistości tego przetargu nie można brać tak normalnie sobą. Ale to jest oszustwo. W tym momencie już wchodzimy w naturę człowieka. O warunkach, jakie państwo na przykład dłuższa, żąda tego, zabezpieczeń milionowych. Tak, ale to specjalnie. Ja jestem dyrektorem szpitala, ty jesteś firmą X i ty mówisz tak, słuchaj, ja mam 48 specjalistów od prowadzenia projektów z certyfikatem PRINCE 2. To co ja piszę w warunkach przetargowych? Że firma dostarczająca musi mieć 42. Moja firma się odbiła kiedyś od takiego przetargu, mianowicie było tak, że jest potrzebnych, wymaganych jest 20 wdrożeniowców, którzy posiadają odpowiedni poziom. A ja mówię, zaraz, chwila, moment, ja wam ten system wdrożę 8 osobami, bo dokładnie to zrobiłem w innym, dokładnie takim samym szpitalu jak wy. Nie chcieli ze mną rozmawiać, to jest niemożliwe, mówią. Nie? No i tyle. Dobra, tu już wchodzimy w oszustwa, kłamstwa i tak dalej. Natomiast zapadka świętego Mateusza jest mechanizmem naturalnym. I tu nie trzeba oszukiwać, tylko ona po prostu działa. No i tyle. Dobra, to jest jako ciekawostka, także jak chcecie, to sobie to przestudiujcie, jak nie, to... Wolny rynek to miliony małych bankructw. Rynek zniewolony prowadzi do jednego wielkiego. To jest zasada korekty. Na wolnym rynku ci, którzy nie odnoszą sukcesu, szybko wypadają, tak? Natomiast są promowani ci, którzy potrafią coś zorganizować, idą do góry. I to jest zasada wolnego rynku. Dlaczego nie chcemy wolnego rynku? Dlaczego większość społeczeństwa nie chce? Bo się boi tych małych bankructw. Tak? W związku z tym zgadza się... Dofinansowanie w Stanach tych fabryki, Forda i tak dalej, To jest to samo, no dokładnie to samo. Czy finansujemy fabrykę Forda, czy teraz dostajemy dotację z PARP-u, tak? To znaczy
Ja nie mam czasu na latanie za pieniądze do PARP-u i tłumaczenie, co ja chcę zbudować, tak? Bo mnie finansują moi klienci. I ja widzę, moje działania są dobre, bo ja mam coraz więcej dochodu od moich klientów. W związku z tym ja wzmacniam swoje działanie. Tak? A tu idę do urzędu, mówię, stary, ja mam fajny pomysł, będę robił to, co Google, nie? Daj mi 3 miliony. Nie ma problemu. Mam znajomego, 26 milionów złotych dostał, bo będzie robił Google, tak? Wyszukiwarkę internetową. Chore, chore. No, tylko on jest były... No więcej nic z tego nie ma. Oczywiście. No, ale on dostał, no i tyle. No, urzędnik stwierdził, że może mu dać, tak? Bo znowu nie jest mechanizm rynkowy, tylko jeden drugiemu, ten ma pieniądze i znaleźli fajny pretekst, żeby ten drugi dostał. Ten drugi mu odda temu pierwszemu jakoś pod stołem. No i tak to funkcjonuje, nie? Dobra. Wolny rynek wyzwala energię jednostek. Rynek nie jest wolny, jeśli pieniądz jest zmonopolizowany lub rozwadniany. Czyli jest inflacja, są puste pieniądze. Przemoc lub groźba jej użycia zniewala rynek, czyli rynek staje się niewolny. Wolny rynek jest wtedy, gdy wszystkie warunki, o których żeśmy mówili na tej gwieździe, są spełnione. Co to znaczy? Że jeżeli zepsujemy jeden warunek, to już rynek nie jest wolny. Tak? To jest zjawisko tak zwanej nieliniowości. Na czym to polega? Że nie mówimy o sumie, tylko iloczynie. Jeżeli mamy 16 warunków, które muszą być spełnione, to tak jakbyśmy je mnożyli. Jeżeli jeden z nich jest niespełniony, to znaczy, że całość jest niespełniona. Tak? Ludzie tak, nie potrafią zrozumieć tej liniowości. Wszyscy tak jakby dodają wszystko, tak? No oczywiście 1 plus 1 plus 1 plus 0 to jest 5, tak? Ale 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 0 jest 0. Nawet jeżeli pierwszy wskaźnik będzie 16 000, a jeden z tych środkowych będzie 0, to jest 0. Warunek taki, że wolny rynek jest wtedy, kiedy wszystkie warunki są spełnione i dlatego jest taki trudny do osiągnięcia. Wolny rynek wytwarza zasoby, rynek zniewolony tylko je transferuje i pochłania. Wytwarza zasoby. Wytwarza, zapamiętajcie. Produkcja to jest wytwarzanie, a socjaliści chcą zabierać, oni chcą tylko transferować. Dobra, czy rynek usług regulowany jest wolny? No jak są regulowane, to jest wolny, czy nie? No nie. A u nas jest tak mieszane. No. Czyli nie jest wolny. No nie jest wolny. No proste. Inflację masz, czyli nie jest wolny. Dobra, słuchajcie, troszeczkę mnie gardło boli. Tu jest garść cytatów z literatury światowej. Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie i tak dalej. Chciałbym, przeczytajcie po prostu na głos, żeby ktoś przeczytał wszystkie albo po kolei. Łukasz. No. Rozwój rzemiosła prowadzi w sposób nieunikniony do selekcji według kwalifikacji, a to jest sprzeczne z ideą równości. Ktoś następny. On rynek przeobraża chciwość i zdefiniowany proces dłuższego produkowania opartego na dokładnej analizie potrzeb innych. Wyraźnie widoczne osiągnięcia wolnej gospodarki nadal wydają się mniej atrakcyjne niż obietnice wiecznie bankrutujących socjalizmu. Chińscy rzemieślnicy nigdy nie dorównali zachodnim zegarmistrzom. Brak było handlowej konkurencji i środowiska. I tak najważniejsze automatyczne regulatory gospodarki, od których zależy cały rozwój i dobrobyt człowieka, zostały zamienione wszechprzenikającą strukturą biurokratycznego nadzoru i planowania, która de facto służy tylko utrzymywaniu i umacnianiu władzy. Pojawiła się kolejna mądra decyzja rodzimej partii komunistycznej. Opodatkować wszystkie jabłoni. Wtedy Janek brał siekierę i wycinał jabłonię. Hutor, czy wiosna? Się sadowy. Ale wskutek decyzji partii pozostawały tylko topole wzdłuż zakurzonej drogi. Od topoli rodzima partia nie pobierała podatku. Razem z moim dziadkiem Sadek wycinał cały hutor, a razem z nim cały kraj. Przyszła kolej na podatek od krowy i wówczas smoki zażynały swoje głosy. Tak, to jest garść cytatów. Na mojej stronie możecie znaleźć cytaty dla różnych słów kluczowych, dla wolnego rynku, dla konkurencji, masa tego jest i tych cytatów jest coraz więcej. Ja każdą książkę, którą czytam, wyłapuję właśnie ciekawe fragmenty, które mi się podobają
i zamieszczam na tej stronie. Wy możecie sobie te fragmenty przeczytać i na przykład zobaczyć, która książka wam by się podobała. Tak? Bo oczywiście nie wszystkie mogą wam się podobać. Teraz tak, to jest tekst Rafała Ziemkiewicza i też proszę, żeby ktoś przeczytał. Ty chyba bardzo dobrze czytałeś, tak mi się wydaje. Tak, jeżeli mógłbyś, to przeczytaj głośno, żeby wszyscy to zrozumieli, bo to jest istota, dlaczego nie ma wolnego rynku, dlaczego wolny rynek jest tępiony, dlaczego się nie zgadzamy na to. Wolny rynek. Istotą problemu jest to, będąc potrzebny wszystkim jako społeczeństwu, jest zarazem niepotrzebny nikomu konkretnie, żadnej grupie społecznej, jeśli myśli ono o swoich własnych interesach. Wolny rynek jest najlepszym sposobem zapewnienia cywilizacyjnego sukcesu, wzrostu dobrobytu i poziomu życia. Ale patrząc z punktu widzenia każdego z osobna, to i robotnikowi, i rolnikowi, i politykowi, i nade wszystko urzędnikowi wygodniej jest, gdy można na żywioł ingerować, targować się, dotować itd. Wbrew stereotypowi, tak jest wygodniej również przedsiębiorcy. Im lepiej mu się powodzi, tym mniej mu w smak, że ktoś robi konkurencję, że zmusza do ciągłego starania się o niższe ceny i wyższą jakość, że wręcz może go puścić z torbami. Bogacz woi poczucie bezpieczeństwa, jakie daje mu zblatowanie się z władzą i uzyskanie w zamian za sponsoring gwarancji, że zachowa swą wysoką pozycję. Na dobrą sprawę za wolnym rynkiem są tylko ci, którzy właśnie się dorabiają, wspinają na wymarzone społeczne wyżyny. Ale i to tylko do czasu, aż im się uda. Myślę czasem, że ułożenie tej społecznej kostki Rubika, przyjęcie wolą większości czegoś, co jest dobre dla wszystkich razem wziętych, ale złe dla każdej z grup osobna, to swego rodzaju egzamin dojrzałości, jaki zadała nam opatrzność, albo jak to woli, jakaś obserwująca nas z dala kosmiczna jaźń. Na razie nie wypadamy najlepiej. To jest szkołactwa? Nie wiem, być może. No, co na przykład jeśli chodzi o sprawę Wielkomorata, że to jest bardzo w Afryce, to jest bardzo sama sprawa, ale wykaczowali wszystkie drzewa, to się nam poprawiło, no ale Nie, no dobra, to są dalej dylematy, tak? To jest akurat dylemat krótkoterminowy i długoterminowy. Czy ja przedkładam korzyści społeczne nad swoje własne, tak? Karczowanie drzew w tej chwili to są moje konkretne zyski w tej chwili, które przynoszą... cały czas się kupiło tego Nawet nie jest kwestia wolnego rynku, tylko samej austriackiej szkoły ekonomii, która mówi o wyborze, o perspektywie czasowej, czyli wyborze zysku w przyszłości nad zyskiem. Czyli inwestowania. Inwestowania, dokładnie. I austriacka szkoła ekonomii mówi, że ten się dorobi, kto potrafi dostrzec perspektywę czasową. Słuchajcie, to wszystko, dlatego ja analizując wszystko, co się wokół nas dzieje, nazwałem to, co rozumiem, na czym to wszystko polega, życie, fizyką życia. Zupełnie inaczej działamy, kiedy nie mamy co jeść. Był taki, nie pamiętam imienia, ale nazywał się Lewi. To był włoski Żyd, chemik, który opisał pobyt w Oświęcimiu i powiedział tak, że wszyscy, którzy przeżyli Oświęcim, potem nie chcieli mieć ze sobą nic wspólnego, bo wiedzieli, że ci, którym udało się przeżyć, mieli coś za uszami. Że albo zdradzili przyjaciela, albo komuś coś ukradli, albo kogoś zabili i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inaczej działa człowiek, który ma niedobór rezergi, a zupełnie inaczej człowiek, który ma nadmiar rezergi, czyli ma w dowolnej chwili nadmiar jedzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest eksperyment Calhouna, ja zaraz o nim będę wspominał, tak? Słuchajcie, mamy za 10:04, zaczęliśmy o 2:00, tak? Czy 30? Ja proponuję 10 minut przerwy, dobrze, do godziny 16 i pociągniemy dalej ten temat. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl